No i prawie wyjeżdżamy. Już wszystko spakowane, przynajmniej u mnie. Bierzemy, jedziemy w jakieś górki w stronę Izmiru. To jest plan na dziś. Zawijamy się spod hotelu Zjebek i jedziemy. No jak widzicie, dzień rozpoczęliśmy raczej dobrze, pięknymi widokami. Na chwilę się zrobiło trochę bardziej płasko, ale znów wjeżdżamy w góry, także powinno być nieźle. No muszę przyznać, że póki co jest dobrze, chociaż droga robi się coraz bardziej wąska. Asfalt za to robi się coraz bardziej dziurawy, a domy coraz bardziej opuszczone. Ciekawie! Aż doszliśmy do momentu, gdzie asfaltu już nie było, a droga pięła się coraz bardziej w góry, a przed nami bagatela 30 km górską drogą, bez asfaltu, więc ja podziękowałem. A no i była to droga, o której nic nie wiedzieliśmy, po prostu jakiś skrócik przez góry, więc stwierdziłem, że nie warto ryzykować, zjeżdżam w dół. Natomiast moi przyjaciele mieli przez chwilę wizję, że ich offroadowe cruisery dadzą sobie spokojnie radę w terenie. Okazało się jednak, że nie było to takie proste, więc też zawrócili. Z tym, że ponieważ wcześniej byli uparci z tą jazdą w góry, w związku z czym mieli trochę dystansu do nadrobienia i wcale nie siedzieli mi na ogonie, pomimo że jechałem bardzo powoli. A być może nie siedzieli mi na ogonie, dlatego że oni też jechali bardzo powoli. Ja tymczasem niespiesznie dojeżdżałem do naszego pierwszego punktu docelowego tego dnia, czyli tej tam skały przed nami, a dokładniej grobowców skalnych Amintas. Że upał zrobił się już dość okrutny, w związku z tym postanowiłem zaparkować w cieniu i poczekam tu na chłopaków. I cóż mogę powiedzieć o tym miejscu? No fajne, ale jak macie zamiar tu specjalnie jechać, to sobie darujcie. Tymczasem, jak widzicie, ekipa cruiserowców już mnie dopadła. Zatem co, zaczekam aż zaparkują, zrobimy sobie jakieś fotki i pomyślimy co dalej. Haha, niespodzianka. Miejsca w cieniu brak. Zajęte. O, cień, a to Paweł. Tam trzeba wejść. A to... nie. No właśnie, wygląda jakby teren był ogrodzony, ale potem okazało się, że za tym płotem jacyś ludzie byli. Chociaż wydaje mi się, że wleźli tam na dzikusa. Niemniej, powtórzę co powiedziałem, jeśli jedziecie tędy przy okazji, to zatrzymajcie się tu, czemu nie? Ale żeby specjalnie nadrzucać drogi, to odradzam. O, widzicie, tam ludzie wleźli i się nie przejmują. Wydaje mi się, że na dzikusa, ale może jesteśmy głupki i tam się wchodziło od tyłu? Fajne. Kto wie? Powstawanie wysypisk. Tak to się robi. Trafiliśmy na taki obrazek, jak pozbyć się śmieci Turkish style. Wspaniale! Tuż obok tych pięknych miejsc jedziesz i wypieprzasz syf. I to jest prawdziwy turecki styl, a nie jakieś pierdu. O, i wyjebane i elegancko jest.
Tak trzeba żyć. A mówiłem wam już, że nie cierpię śmieciarzy? No więc nie cierpię. Ale trudno, jedziemy dalej. Bo po tym jakże wyczerpującym odcinku górskim i po tym jakże wyczerpującym zwiedzaniu tych katakumb, czy cokolwiek to było, wszyscy uczestnicy wyprawy poczuli nagle potrzebę uzupełnienia poziomu kawy w organizmie. Zatem co, przejeżdżamy przez to miasteczko, skierujemy się, bo jest prawie nad morzem, więc kierujemy się gdzieś w stronę morza i liczymy na to, że tam będą jakieś punkty podające napój kawopodobny. Albo nawet kawę. O, panowie hipsterzy. Tak wyglądają hipsterzy. Ja zostałem hipsterem. Mrożone latte. A tam proszę nagrać, stoi moje WR19. Tak. A ty masz też. Dobra, że ja mam też mrożone latte i to moje BMW R90, to nie znaczy, że to ja jestem hipsterem, bo to nie ja wybrałem tą knajpę. Ładna muzyczka w tle była, ale mniejsza z tym, zobaczcie jaka piękna wioska. Kurde, no niesamowita, co? Ale czekajcie, czekajcie, jeszcze nie koniec. To dopiero jest wynalazek. Droga przechodząca przez czyjś dom, tuż obok sypialni. Niezłe, niezłe. Podziwiam, szanuję. Ale już tak na poważnie. Bardzo ciekawa wioska, nie? Taka, no nietypowa, nietypowe te drogi. No nic, pora w drogę. Teraz już gonimy w stronę kolejnego punktu programu na dzisiaj, czyli pewnego ukrytego kanionu pośrodku zupełnie niczego. Kanionu, do którego wcale nie tak łatwo znaleźć drogę, o czym będziemy mieli szansę się przekonać osobiście. A przynajmniej niektórzy z nas. Engine hums a sleepy tune underneath the afternoon. Eyes are heavy, heads are nodding. Still waking. Natomiast jednak, zanim się tam dostaniemy, albo i nie, no to zobaczcie jak tu cholera ładnie. Naprawdę piękne drogi trafiliśmy w sumie przypadkiem. Endless road of silver stream. We're tied by the line. Oh, so alive. Przyznam, że kolory skał w Turcji po raz kolejny zrobiły na nas wrażenie. No sami powiedzcie, nieźle, co? Piękne miejsce w górach. Jaskinia niedźwiedzia, miejsce modlitewne, źródełko, śmieci, puszki. Wszystko jest. A są te papieżaki. No nie, jednak na szczęście to nie były papieżaki, tylko zwykłe śmieci. A jak nie wiecie co to papieżaki, to w sumie nawet lepiej. Dobry dieselek nie jest zły.
Taka ciekawostka. Ktoś w komentarzach twierdził, że Turcja to bogaty kraj. Miałem inne wrażenie, mimo że jesteśmy już blisko części europejskiej. Ale ja tu gadu, a my już docieramy w pobliże kanionu Karakisik, bo to jest nasz kolejny punkt docelowy. I tego kanionu będziemy tu poszukiwać. Ale w tym celu musimy zjechać z drogi asfaltowej i podążyć tą szutrówką. I w tym momencie chyba pora zacząć opowiadać historię, która wydarzyła się tego dnia. Dobra, już parę rzeczy się tu wydarzyło tego dnia, ale mam na myśli gwóźdź programu. Zjechaliśmy sobie tutaj w tą szutrówkę i podążamy spokojnie w stronę gór. I gdzieś tutaj, mniej więcej na tej wysokości, gdzieś był zjazd w prawą stronę, który wyglądał jak ślepa droga prowadząca do czyjejś chaty albo coś takiego. Cholera wie, co to było. Była też inna droga, droga główna, którą to pojechaliśmy. No i tak tą drogą jechaliśmy, a ona pięła się coraz wyżej w góry, coraz wyżej w góry. Było coraz mniej przyjemnie, miotało motorem na tych hamulcach, mimo że wygląda na cywilizowaną drogę. No ale mniejsza z tym, jedziemy w górę, coś nam z tą drogą trochę nie pasuje, nawigacje nic nam nie mówią, bo cholera, nie ma tu ani grama zasięgu w tym miejscu, jazda wcale nie robi się łatwiejsza, bo hamulców i piachu jest coraz więcej, a spad po prawej stronie jest taki raczej z tych nieprzyjemnych. Oczywiście film w żaden sposób tego nie oddaje, ale było tam naprawdę wysoko i naprawdę stromo. No i dlatego też wspinamy, mówimy dojedźmy do jakiegoś płaskiego terenu, może coś pomyślimy, co tam będzie grane, bo tak zatrzymać się w pół wzniesienia trochę głupio. A punkt z wąwozem na tej mapie też gdzieś jest tu w okolicy, więc w sumie mówimy, może akurat ta droga jednak do niego prowadzi. No ale nic, no trzeba się zatrzymać, zobaczyć, co jest grane. Trzeba odpalić jakąś nawigację offline i może tam się czegoś dowiemy. Tak czy inaczej, na razie wspinaliśmy się pod górkę, a droga dawała nam w kość, bo było gorąco, a w tym tempie raczej był mały przewiew. Do tego wszystkiego doszedł fakt, że nie wszyscy w zasadzie byli szczęśliwi, że tu przyjechaliśmy. Ja tą miejscówkę wynalazłem na mapie i wszystkich przekonałem, że warto tu przyjechać, no i jak na razie nie każdy był przekonany, że rzeczywiście warto. Tak czy inaczej, w końcu się zatrzymaliśmy, a właściwie to Łukasz się zatrzymał, a my go dogoniliśmy. Komunikacja między nami nam tu nieco siadła ze względu na temperatury. Tak czy inaczej, Łukasz szukał miejsca, w które mamy dojechać. Zasięgu nie było, ale mieliśmy też zapisane jakieś mapy, które wprawdzie niewiele mówiły, ale być może jednak. Gdyż po tym jak rzuciłem hasło, że może trzeba było skręcić w tą drogę, którą gdzieś tam widzieliśmy, Łukasz odpalił motocykl i po prostu ruszył przed siebie. Zaraz za nim ruszył Paweł, a ja zostałem z wyjętym aparatem fotograficznym. Myślałem też o puszczeniu drona, no ale musiałem to wszystko szybko spakować, no i zaraz za nimi gonić. A wszystko praktycznie bez słowa i bez potwierdzenia, co robimy. Pewnie zastanawiasz się, czy nagrywam. Paweł jeszcze zdążył się ponabijać, że będzie nagrywał na wypadek, jakbym się tu wyrżnął, no ale zaraz pociął w dół, goniąc Łukasza. Ja natomiast zjeżdżałem dosyć spokojnie, wiecie, no jechałem ostatni, szutry, kamulce, przepaść po lewej, nie widzę powodu, czemu tu jechać szybko. No plus było bardzo ładnie, więc gdzie tu się śpieszyć, coś jeszcze do tego nagrywałem. No ale nieważne. Zjeżdżając tak w dół myślałem sobie, nie wiem, skręcamy w to lewo, czy nie skręcamy, nikt nie potwierdził. Będziemy szukali tej drogi, czy już się umęczyliśmy, bo rzeczywiście się umordowaliśmy. Tutaj był upał, było bardzo gorąco i ta droga tutaj w górę była rzeczywiście uciążliwa. Nastrój w ekipie, przynajmniej w jej części, taki nieco podminowany. Do tego przypomnę, nie każdy w ogóle chciał jechać do tego kanionu, a na koniec zjeżdżamy tu bez jakiegokolwiek potwierdzenia, bez słowa. Więc nie wiem, czy jedziemy tam, czy nie, nikt nic nie powiedział. Cholera wie. Na bank, jeśli jest decyzja, że jednak jedziemy do tego kanionu, to ktoś zaczeka na skręcie i pojedziemy dalej razem. No i z tą myślą zjechałem na dół, rozglądam się, nie widzę tego skrętu, bo on nie był tak wyraźnie widoczny, nie widzę też, żeby ktokolwiek gdziekolwiek stał. No więc co, no jadę dalej, szukam, rozglądam się. Ale teraz na ekranie mamy kamerkę Pawła i co na niej widzę? Widzę, że jedzie zupełnie inną drogą niż ja. Czyli musiał znaleźć ten skręt i w niego skręcił. Jedzie tam w stronę chyba kanionu. Łukasza też nie widzi, ale twardo jedzie dalej. Ja natomiast rozglądam, no nikt nie stoi, znaczy pocięli prosto, no bo wiecie, jest taka zasada, że jak ktoś pierwszy dojeżdża do skrętu, chce zjechać z drogi głównej, to zatrzymuje się na tym skręcie, czeka na pozostałych,
żeby dać znać, że tutaj zjeżdżamy. Taka najbardziej podstawowa zasada jazdy w grupie. A tutaj w tym momencie interkomy nam nie działały, no bo byliśmy za daleko od siebie, a podczas ruszania w dół nie padło ani jedno słowo potwierdzenia, dokąd jedziemy. Natomiast jak widzicie, sytuacja jest taka, że Łukasza nigdzie nie widać, Paweł natomiast doszedł do wniosku, że skoro padło hasło skrętu w boczną drogę, to w nią skręca. No i nią jedzie. Ja natomiast goniąc za chłopakami myślałem sobie, no gdyby mieli skręcić, to będą gdzieś stać. Nigdzie ich nie widzę, więc jadę dalej. I tak jadę, aż dojechałem do drogi głównej. Tak dobrych kilka kilometrów dalej. Rozejrzałem się, sprawdziłem mapy, no i zastanawiam się, wracać tam, nie wracać. Z 10 minut później dostaję wiadomość od Pawła, który mówi: gdzie ty jesteś? Źle zjechałeś? Po złej stronie wąwozu byłeś? Tralala, my jesteśmy w takim miejscu. I wysyła mi takie zdjęcie. Patrzę na to, mówię, no kurde, co to za wąwóz? Co to w ogóle jest? Mieliśmy wszyscy razem poszukać wąwozu, tymczasem oni w jakimś lasku siedzą. W ogóle bez słowa nic nie mówią, że skręcili gdzieś, że gdzieś są. Później się okazało, że ta wiadomość oczywiście doszła z opóźnieniem i to było wszystko później. Bo teraz widać z przodu Łukasza, czyli Paweł dogonił Łukasza i po prostu jadą sobie przez wąwóz w najlepsze. Ja natomiast wciąż stoję na drodze głównej, totalnie wkurwiony, nie wiedząc gdzie oni są, nie mając zasięgu. Ze szczątkowych informacji dowiedziałem się, że owszem skręcili, że stoją w jakimś lasku, a ja jestem po złej stronie wąwozu. I to wszystko. Dodzwonić się nie idzie, zasięgu brak, no i tyle. I że są w jakimś lasku i to wszystko. O wąwozie nie wspominają, podobno gdzieś jest, ale to wszystko. Zdjęcia żadnego nie mam. Gdybym jeszcze dostał od chłopaków zdjęcie z samego wąwozu, że tutaj jest tak, przyjedź, to jeszcze bym się nawrócił i przyjechał. Pewnie byłbym zły, że nie zaczekali, ale pomyślałbym, no dobra, jakieś tam niedomówienie. Zapewne przez jakiś czas byłbym niezadowolony i waliłbym focha, ale nie miałem pojęcia, czy w ogóle jakikolwiek wąwóz znaleźli, czy warto w ogóle do niego jechać, a ponieważ byłem na nich wściekły, naprawdę solidnie wkurwiony, to stwierdziłem, no nie. No i dzięki temu ominęła mnie najważniejsza dzisiejsza atrakcja, którą sam zaplanowałem, którą sam zaznaczyłem na tej mapie, że warto tu przyjechać. Specjalnie dzięki mnie, bo ich przekonałem, że warto nadłożyć kilometry, że warto przyjechać w to miejsce. No i powiem wam, patrząc na nagranie Pawła, myślę, że było warto. Ale sam tego nie sprawdziłem, nie wiem. Do dzisiaj sytuacja ta działa mi na nerwy. Może słusznie, może niesłusznie, to już nie mi oceniać. Możecie napisać w komentarzach, co myślicie. Tak czy inaczej, wtedy odjechałem z tego miejsca klnąc pod nosem. I nawet takie widoki nie były w stanie nastawić mnie pozytywnie. Nawet ta chwila relaksu w trakcie oczekiwania na przejście tych jakże sympatycznych zwierzątek przy drodze nie była w stanie wprowadzić mnie w błogi nastrój. Wkurw level hard. I z takim właśnie nastawieniem wyciąłem, za chwileczkę oczywiście, prosto do przodu, nie oglądając się za siebie, nie odbierając więcej dzisiaj wiadomości i nie dając znać, gdzie w ogóle pojechałem. Bo stwierdziłem, a kij wam w ogon. Wy nie czekaliście, ja nie czekam. Chłopaki w tym czasie zjarzyli się już chyba, że coś jest nie tak, ale nie jechali za mną, bo widzieli na mapie, że się oddalam, bo mieliśmy współdzielone swoje pozycje, także widzieliśmy kto gdzie jest, o ile był zasięg. Oni już to gdzieś zasięg złapali, cały czas jechali szutrem powolutku, no ale jechali prosto przed siebie. Ja na pełnym wkurwie jechałem w kierunku przeciwnym do nich po drodze głównej. Przy czym i tak ostudziłem emocje, bo pierwotnie miałem w planach wyłączyć współdzielenie lokacji, tak żeby ni cholery nie wiedzieli gdzie jestem. W którymś tam momencie jednak jak emocje zeszły, stwierdziłem, a dobra. Dzisiaj po prostu mam ich serdecznie dosyć, robię odpoczynek, jadę sobie sam przed siebie i jutro się zgadamy. Ale nie dzisiaj. No ale tak czy siak, widzieli na mapie, że żyję, że się oddalam od nich i domyślali się, że nie bez powodu. No ale dość tego plucia jadem, musiałem to wam po prostu opowiedzieć, bo nie wiedzielibyście o co chodzi i dlaczego jeden film jest tutaj, drugi tutaj i co jest w ogóle grane. Tymczasem jednak zmierzam w stronę Izmiru i chłopaki też jadą w stronę Izmiru, no bo tam mamy odebrać tą cewkę zapłonową Łukasza. Chłopaki jadą póki co bocznymi drogami wciąż, ja jadę główną i zapierniczam i postanowiłem wziąć sobie gdzieś tam bliżej trochę Izmiru, wziąć sobie hotel, przespać się, odsapnąć, dać głowie odpocząć i jutro będziemy kontynuować razem. A oni niech dzisiaj robią co chcą, ja nie chcę mieć z nimi dziś nic wspólnego. I tyle.
Ale powiem wam na koniec jeszcze jedną rzecz. W sumie od jakiegoś czasu była taka dosyć gęsta atmosfera i od jakiegoś czasu były takie spięcia różne. Także to się nie wzięło znikąd, po prostu mi się przelało. Myślę, że z dosyć konkretnego powodu. Ale wy mi powiedzcie. Patrzcie, jestem na CPN-ie w Turcji. Aż tu nagle... Ciach. Jawka, beżak. 250. Kurde. Jajca jak belety. Piękne. No i co, to właściwie koniec przygód na ten dzień, bo jak stałem na tym CPN-ie, to znalazłem sobie na bookingu hotel. Stwierdziłem, nie myślę nawet o żadnym oszczędzaniu, biorę hotel porządny, tak żeby sobie wypocząć, żeby czuć się dobrze dzisiaj, a jutro rano będę myślał co dalej. Moi koledzy w międzyczasie zasypywali mnie wiadomościami, gdzie jestem, czy żyję, czy wszystko w porządku, więc w którymś momencie też im odpowiedziałem, mówiąc, co mi leży na wątrobie i co dzisiaj o nich myślę. A potem już dotarłem do hotelu, w którym po prostu poszedłem odpoczywać. A hotel był całkiem wypasiony, ale tak po prawdzie nie był dramatycznie drogi. Zapłaciłem chyba z 60 funtów albo 70 za dobę, więc nie jest tak źle. Taki pokoik sobie. A co se będę żałował? Czasem człowiek musi sobie dogodzić. Tak czy inaczej, na dzisiaj to już by było wszystko. Idę w cholerę spać. A moi przyjaciele w tym czasie bardzo starali się dojechać gdzieś bliżej miejsca, w którym jestem. Ale i tak do nocy im się to nie udało, więc w końcu zatrzymali się gdzieś w hotelu po drodze. A do miejsca, w którym ja jestem, zostało im gdzieś jakieś 50 kilometrów. I zamierzają pokonać to kolejnego dnia rano. Zatem ja będę miał jeszcze czas, żeby się wyspać. I bardzo kurna dobrze. Na razie. Cześć.